Dziś kolejne zmagania z testowym Clio. Wspólnie z Wami dokonam demontażu górnej części kokpitu, aby uzyskać dostęp do zestawu wskaźników, który ktoś u mnie celowo uszkodził, na zawsze wyłączając kontrolkę z serwisu. Przy okazji zaprezentuję także wymianę żaróweczek podświetlających wyświetlacz centralny, o którą często pytacie mnie w komentarzach. Postaram się zwięźle, bez zbędnego gadania. Rozpoczynam od demontażu fragmentu uszczelki drzwi przednich, który bezpośrednio przylega do osłony słupka. Następnie delikatnie wypinam z zatrzasków i usuwam osłonę. Jak widzicie, mamy tutaj 3 zatrzaski oraz jeden trzpień ustalający jej pozycję. Demontuję także boczną spinkę tapicerską. Stosowane były różne rodzaje. Tutaj akurat wykręcam nieco plastikowy trzpień przy użyciu płaskiego śrubokręta, a następnie wyjmuję go wraz z podstawą. Powtarzam całą przedstawioną do tej pory procedurę po stronie pasażera. Otwieram schowek i usuwam listwę maskującą bez użycia narzędzi, równomiernie pociągając ją do siebie. Jest ona zamontowana za pomocą 4 zatrzasków, posiada również 2 wypusty pomocnicze. Pod listwą znajdują się 3 śruby, które wykręcam używając nasadki T20. Po stronie kierowcy bardzo podobnie. Na listwie 2 zatrzaski oraz 2 wypusty ustalające pozycję, a pod nią 1 śruba. Jak widać, ktoś tutaj niezbyt postarał się przy montażu. Wykręcam 3 wkręty mocujące kokpit do wzmocnienia podszybia. Wewnątrz kabiny ciężko je dostrzec, zerkam więc przez szybę czołową od zewnętrznej strony. Tutaj także Torx 20, ale ze względu na małą ilość miejsca przydatny okaże się przegub elastyczny. Demontuję obudowę kolumny kierowniczej, aby uzyskać dostęp do 2 ostatnich śrub mocujących kokpit. Wykręcam 2 krótsze wkręty od przodu obudowy oraz 1 dłuższy tuż przy dźwigni blokującej regulację i całość praktycznie sama zostaje mi w rękach. Górny plastik jest złączony z dolnym przy pomocy 2 trzpieni w kształcie litery L oraz 2 plastikowych elementów rozporowych, więc jeżeli u Was obudowa sama się nie rozdzieliła, to wiecie już jak ją bezstratnie rozmontować. Odkręcam 2 ostatnie śruby mocujące kokpit znajdujące się pod zestawem wskaźników. Teraz mogę już wysunąć całość w kierunku koła kierownicy, czyli do siebie, a następnie unieść do góry i usunąć z samochodu przez drzwi pasażera. I co dalej? W moim przypadku demontuję zestaw wskaźników, aby podjąć próbę profesjonalnej naprawy tego, co ktoś wcześniej w nim uszkodził, po prostu wyjmując całość z zawiasów i odłączając 2 złącza wielopinowe. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć film z rozbiórki zegarów i ich amatorskiej naprawy, to dajcie znać w komentarzach. Najczęściej jednak demontaż górnej części kokpitu jest konieczny ze względu na uszkodzone podświetlenie wyświetlacza fabrycznego radia lub zegara z termometrem, w zależności od poziomu wyposażenia Waszego samochodu. Dostęp do 2 żarówek podświetlających wyświetlacz ciekłokrystaliczny uzyskuję po prostu wysuwając go z prowadników. Mogę teraz obrócić oprawki, aby je odblokować, a następnie wyjąć z nich żaróweczki. Zastosowano tutaj popularne bezsokołowe całoszklane żarówki o mocy 1,2 W. Oznaczenie W1,2W lub T5 w zależności od producenta. U mnie nie wymagają one wymiany, ale i tak profilaktycznie zastosuję nowe egzemplarze, gdyż dostęp nie jest nadzwyczajny. Kolejnym powodem demontażu kokpitu może być chęć wymiany fabrycznych głośników wysokotonowych. Jak możecie zauważyć, w mojej wersji wyposażenia pojazdu zabrakło zestawu dwudrożnego, jednak wiązka elektryczna jest przygotowana i podłączona do kostki ISO radioodtwarzacza, więc można byłoby dokonać montażu w prosty sposób. No i to chyba tyle. Aha, co prawda nie dotyczy to stricte kokpitu, ale jak już mamy zdemontowaną obudowę kolumny kierowniczej, to można jeszcze zwrócić uwagę na pętlę, zwaną również anteną, odczytującą kod immobilizera z kluczyka. Jej złącze elektryczne nie jest hermetyczne i jest wrażliwe na wilgoć panującą we wnętrzu, zwłaszcza w okresie
zimowym. Bardzo szybko błyskająca kontrolka immobilizera po włączeniu zapłonu to częsty problem w Clio. Warto więc profilaktycznie sprawdzić kondycję styków tego połączenia. Przed ponownym montażem kokpitu należy koniecznie zwrócić uwagę na pewność osadzenia kostek połączeniowych zarówno pierwszego, jak i drugiego zapalnika pirotechnicznego poduszki powietrznej pasażera. Jako że zastosowano tutaj znany w Renault system SRP3, który m.in. potrafi trójstopniowo regulować poziom napełnienia gazem każdej poduszki z osobna, w zależności od siły uderzenia, prędkości w chwili zderzenia, ustawionej odległości odsunięcia przednich foteli od kokpitu i kilku innych parametrów, to każda z poduszek powietrznych posiada nie jeden jak w innych samochodach, a dwa generatory gazu, co wymusza niefortunne ułożenie gniazd przyłączeniowych na jej bokach, zamiast z tyłu. Możliwe jest więc przypadkowe naruszenie tych połączeń podczas demontażu kokpitu. Jeżeli do tego dojdzie, to przed ponownym podłączeniem kostek zablokujcie moduł elektroniczny SRP przy użyciu sondy Renault Can Clip lub choćby odłączcie akumulator i odczekajcie około 10 minut, aby kondensatory w module miały szansę się rozładować. Sam montaż kokpitu nie wymaga komentarza, nie będę więc niepotrzebnie wydłużał tego filmu. Jak zwykle polecam Wam kanały moich kolegów, do których linki są właśnie wyświetlone na ekranie, a Was pozdrawiam.